Czy Poppy jest zła, panie prezesie? Teraz to wszystko wyjaśnia. Hej, ja z tej strony Hejtas, zapraszam was dzisiaj do kolejnej ciekawej teorii, którą opracowałem aż kilka dni. Dzisiaj sobie zobaczymy, czy Poppy faktycznie jest zła i czy ma tak złe zamiary, tak jak inni mówią na zagranicznym YouTubie, a nawet na polskim. Zobaczymy, czy Poppy jest zła do szpiku kości i planuje na nas jakiś zamach, czy też może jest to dobra osoba, dobrym naszym przyjacielem, który prowadzi nas niestety nie do wyjścia, tak jak sama to mówi, ale do końca historii Poppy Playtime. I oto zacznijmy na samym początku. Kim jest Poppy? Poppy jest to lalka stworzona w roku 1950, która miała służyć do bawienia się z dziećmi lub też do rozmawiania z dorosłymi w realistyczny sposób, jako prawdziwa zabawka, jako prawdziwa, żywa zabawka dla dzieci, która miała się z nimi komunikować w taki sam sposób jak dzieci, czyli cześć, tutaj ja, Poppy. Ruszam się tam czasami, powiem jakieś głupoty, tak jak widzimy na załączonym tutaj nagraniu VHS, gdzie też mówi tutaj, rozmawia, ale mówi, jestem prawdziwa, tak jak ty. I chodzi o to teraz, że Poppy została stworzona oczywiście nie w normalny sposób, tylko jak widzimy na kasecie, coś jej tam zostało wgrane. I zostało to jakieś pudełko. Pudełko jest, to możliwe, że to jest modulator głosu, ale jak wyjmują te pudełko, to widzimy krew i dużo krwi. Może być to też kwiat maku, który został tam zmuszony, wklejony, wstrzyknięty. No jak go wyjmują, to wygląda jak krew, ale to jest kwiat maku i to mogę powiedzieć nawet. To jest kwiat maku i tego zdania nie zmienię, chyba że tam jest jakieś mini ciało jakiejś kobiety, która jest najmniejszą kobietą na świecie. Dość. No i ta Poppy została stworzona, prawda? Potem oni stworzyli coś takiego, właśnie stworzyli tą lalkę, zaczęła mówić i potem nagle oni zdecydowali, że jeszcze ma być realistyczna, włożyli ten mak i puf! Zrodziła się Poppy, która pomaga, rusza się, ma świadomość, mówi i jest generalnie dobra albo zła. Bo jeżeli mamy być szczerzy, to dlaczego Poppy miałaby być generalnie zła, skoro cały czas nam pomaga, mówi nam tego, tamtego, chociaż nie zawsze nam pomaga i to jest właśnie to, co chcę dalej powiedzieć. Motywy lalki Poppy my ich w ogóle nie znamy. Nie wiemy, co ona tak naprawdę planuje. Wiemy tylko, że nie chce nas wypuścić, bo jesteśmy zbyt idealni. You are perfect. Too perfect to lose. I'm sorry. I can't let you leave. Mówi to tak jak prototyp, że prototyp jest idealny, ona mówi do nas, my jesteśmy idealni, zbyt idealni, żeby zostać straceni lub żeby zostać wypuszczeni. Ona tam mówi, że no, jak chcesz opuścić, to sobie możesz iść, ale cię prototyp zabije, więc uważaj. I to jest właśnie dziwne, że jej motywy są na tyle podejrzane, ona nie chce nam powiedzieć, co ona chce zrobić. Ona ma coś w zamiaru bardzo strasznego chyba, według mnie, bo jakby to miało być coś takiego lightowego, to by, no wiesz, no my cię generalnie tam planujemy, nie wiem, pójść z tobą, uratować innych i będzie good ending. Nie. Tak naprawdę nie jest, bo prawdopodobnie ona nas wykorzysta w jakiś diaboliczny sposób, bo nam nie mówi planu swojego. Znaczy oczywiście mówi, że musimy zniszczyć prototypa i w ogóle, ale co my mamy zrobić z Bogiem? Niby on jest ich tam Bogiem, nie? Jest taki oświecony, jest generalnie inteligentny i my jako zwykły pracownik, nie? My mamy Gradpaka, mamy ich go tam zniszczyć. Generalnie on zabił całą placówkę, wszystkich pracowników, plus inne zabawki i my mamy dać mu radę. No, na pewno. I mi się wydaje, że Poppy coś tam generalnie kombinuje. Ona ma tam taki sam składzik, jakby, nie wiem, magazyn. I ona tam trzyma kasety, latarki i inne narzędzia, co jest w ogóle dziwne. Lalka Poppy sobie stworzyła stary własny magazyn i ona se tam trzyma stary swoje gadżety. I to jest śmieszne w ogóle, że lalka se trzyma własny sprzęt stary do walki, czy też jakieś pomocnicze rzeczy, jak latarka. I że ona to wszystko wie, gdzie jest też to wszystko wie, co się stanie, co się stało. Kiedy ona była zamknięta w pudełku, to ona już widziała, że my znaleźliśmy Hagiego. Ona nie widziała śmierci Mommy, to też wiedziała. Coś tam uruchomiliśmy, to też wie. To jest w ogóle dziwne, że ona ma takie, że wszystko wie i wie, gdzie co jest, wie o całej placówce. No
generalnie jak ona tam żyła przed tą całą godziną radości, nie? To na pewno gdzieś tam chodziła, jak zwykła zabawka, nie? Jak wszystkie inne The Bigger Buddies, tam mamy Longleg. Ale prawdziwe motywy lalki Poppy, tak jak mówiłem, nie znamy. Może być ona, te motywy jakieś takie totalne, zbrodniarskie i może być totalnym złem. Albo może być tak faktycznie, że jej motywy są nie jakieś tam nieważne, niegroźne i idzie tylko po to, co ma zrobić i pomóc nam w zniszczeniu prototypa i uwolnić ich wszystkich z męczarni, którą w ogóle sprawił im prototyp, sprawił im piekło, a to tak naprawdę dzięki naukowcom ten prototyp sprawił im piekło, to pracownicy przekształcili ich w zabawki, a prototyp tylko ich męczy i to on jest ten gorszy, a nie pracownicy. Pracownicy już zostali pozabijani, no to teraz trzeba zabić tego, co ich zabiło, czyli prototypa. Jak mam być szczery, to na razie te motywy są niejasne. Poppy nie jest taka dobra, nie ma tak dobrych motywów, jak wam się wydaje. Czy Poppy to prototyp? No, jeżeli ma być szczery, to trochę śmieszna teoria, bo skąd ona by miała wziąć taką łapę, taką kurde wielką łapę, większą od Catnapa, większą od Momy i od Huggiego Wuggiego i niby dlaczego miałaby to zrobić? Chociaż to faktycznie jest takie ciekawe, bo jakby w chapterze pierwszym nie widzimy prototypa, jest tylko wzmianka o nim, jest na ścianie jego niby ręka i pisze Wonderful i na przykład teraz jak ją wypuszczamy w chapterze pierwszym, to wtedy pokazuje nam się prototyp. Tak jakby oni byli razem, nie wiem, zamknięci, to przez nią on się wtedy uruchomił. Jak ją uwolniliśmy, to on się pojawił, bo jak żeśmy je jeszcze nie uwolnili, to nie widzieliśmy ani razu prototypa na VHS-ie. Możliwe, że to faktycznie jest coś z nią wspólnego, chociaż powiecie, nie no, co ty, oni nie pokażą ci głównego antagonisty w chapterze pierwszym, możesz się domyślić, to dopiero w drugim go pokazują. To też może być prawda, ale też dziwne to jest takie poklejone ze sobą, że ona wypuszczona została i wtedy pokazuje się prototyp, bo w chapterze pierwszym też mogli go w sumie pokazać, w sumie pokazali, ale nie jako taki pełny model, bo oni wtedy chyba nie mieli modelu prototypa, tylko dali taki zarys jak jest na ścianie, nie dali tego prototypu, tylko jest taki zarys jak na ścianie, ale co skłania mnie do tego, że Poppy to jest prototyp. Mamy jedną taką scenę w chapterze trzecim, gdzie Catnap nas usypia gazem i wtedy pojawiają się nam sceny niektórych lokacji z chaptera trzeciego plus te na zewnątrz. I co my tam słyszymy? Słyszymy w tle głos Poppy, która do nas mówi różne rzeczy. A kto tak robił potworom w Project Playtime? The others are hungry. The others are starving. Get up. They are trying to build more toys. More like you. It has to be stopped. This isn't a place you come back from. Do you have any idea what you're doing? Do you know what's happened here? Tajemniczy głos męski, prawdopodobnie prototypa, mówił w głosie, że masz się obudzić, potwory są głodne i musicie kogoś zjeść. Tak mówi prototyp i to mówi w tle, kiedy potwór się budzi, a w naszej głowie, kiedy my śpimy, ujawnia się głos Poppy, który mówi jakieś rzeczy do nas, a na końcu, kiedy głos Poppy się kończy, my stoimy jak w perspektywie Huggiego i pojawia się ręka prototypa. Więc można stwierdzić, że Poppy ma coś związanego z prototypem, bo ma takie same zdolności. Mówi w naszej głowie. Kiedy my śpimy, to samo robi prototyp w głowie potworów. Więc mogę chyba stwierdzić, że Poppy ma coś za uszami i nie jest ta teoria aż tak zła, dopóki nie dowiemy się, co będzie w chapterze czwartym. A teraz, co może łączyć Poppy z Olim? Nie wiemy zbyt dużo o ich znajomości, bo wiemy tylko o tym, że Poppy powiedziała, że ona zna Oliego, Oli powiedział, że zna Poppy i to w sumie tyle. No właśnie, tylko tyle powiedzieli o sobie, że siebie znają i tyle. Można powiedzieć, jak Poppy poznała Oliego, skoro ona była zamknięta w pudełku, a Oli jest niby tym prototypem, to jak oni się znają? Jak powiecie, że znali się przed The Hour of Joy, no to jaka tu jest logika, że on dalej jest dzieckiem? Teraz powinien być dorosły, więc powinien i tak mieć dorosły głos, prawda? Chyba że Oli to nie jest dziecko, ani maszyna, ani prototyp, tylko jest to Dr. Sawyer. Prawdopodobnie przeżył The Hour of Joy. Tak zna Poppy. Może Sawyer się kontaktował z Poppy, na przykład kiedy eksperymentował i tworzył projekty, mógł mieć jakieś spotkania z Poppy lub też z innymi zabawkami. Kto wie, nie mówią nam tego w VHS-ach ani nigdzie indziej. Powiedzmy sobie szczerze, jak Poppy miałaby się spotkać i znać z Olim, skoro prototyp ją zamknął na 10 lat, później ją wypuściliśmy i jak on niby
się z nią spotkał. Chyba że jest jeszcze druga opcja. Pamiętacie tą scenę, kiedy zjeżdżamy pociągiem w dół i się rozbijamy, nagle przerywa coś Poppy. Poppy się rozłącza w trakcie zdania. We will. I słychać coś w tle u niej. What? I możliwe, że wtedy to był Oli, czy też Dr. Sawyer i wtedy oni się poznali. No i wtedy możliwe, że po poznaniu się, po jakimś czasie gry, kiedy my już uciekamy z początkowej lokacji, Oli do nas dzwoni i mówi, no, że ja znam Poppy, Poppy zna mnie, jest super. Trochę to jest dziwne, ale prawdopodobnie to było właśnie tak, że dla mnie przynajmniej, ja będę tak mówił, wy nie musicie w to wierzyć, to jest tylko teoria. Wszystkiego dowiemy się w chapterze 4. Ja będę sobie mówił na niego Dr. Sawyer, bo jako jedyny nie umarł, był on w kasecie w VHS, był najbliżej prototypu, stworzył The Bigger Buddies, ale na razie ustalmy, że Oli to jest Oli, nic, nie jest to prototyp, ani człowiek, ani TP itd., po prostu jest to Oli, ale też to jest dziwne, bo ona zmieniła nam wtedy kurs pociągu, prawda? Zwrotnicę. A Oli zrzuca nam klucze, otwiera nam drzwi, to może coś być, że może Oli to cały czas jest Poppy jako jedna postać. I teraz mam taką teorię, że Poppy to Oli. Dlaczego? Ja już wam śpieszę z odpowiedzią. Dlaczego Oli zawsze dzwoni, kiedy nie ma Poppy? Kiedy Poppy nie ma w pobliżu, on wtedy dzwoni. A najlepsze jest to, że Mob Games zaktualizowali walkę z bossem i w tle tej walki z bossem pojawia się głos Poppy, nie wiadomo skąd, i mówi do nas, co mamy zrobić. To się teraz łączy. Dlaczego on dzwoni, kiedy Poppy nie ma na ekranie lub nie ma koło nas? A jak była ta długa rozmowa i było pokazanie The Hour of Joy, on w ogóle nie zadzwonił. Dlaczego? Bo Poppy to Oli. Pamiętacie o tym, że ona ma swój własny magazyn, gdzie trzyma latarki, TP itd., kasety, a co jeśli ona tam trzyma drugi telefon i dzwoni do nas z tego magazynu, podając się za kogoś innego? Co jak Poppy też umie zmieniać głos lub po prostu ten telefon ma modulator głosu w sobie, a ona go po prostu używa, udając inną osobę? Ta teoria może być bardzo ciekawa. Oglądając kasetę The Hour of Joy, możemy zauważyć, że jak zabawki sobie mordują pracowników na jakimś terytorium swoim, Huggy Wuggy sobie zamordował w tej głównym holu przed wyjściem i normalnie do magazynu, Mommy Longlegs mordowała w Train Station, a Catnap sobie w Playker mordował, a Boxy był gdzieś w jakichś korytarzach w placówki, w biurach, a Miss Delay w szkole. Pokazuje nam się scena, ostatnia scena, gdzie są ciała przy wejściu do pokoju Poppy. I to jest jej terytorium już i można byłoby powiedzieć, że to Poppy mordowała. To jest wiadome, że kaseta The Hour of Joy jest edytowana, tak jak inne VHS-y Playtime Co., które wysyłają na YouTube, też są edytowane. Wybrane fragmenty, żeby nikt się nie skapnął. Ta kaseta jest edytowana. I teraz, czy faktycznie Poppy brała udział w The Hour of Joy? Mówiła tam, że widziała każdy, że uciekają, że krzyczą, że dlaczego to robią, dlaczego tamto, dlaczego się zesrali i w ogóle. I ona to wszystko widziała. Mówiła, że wszystko widziała. Jak ona to wszystko widziała, że pomordowali? Czy ona też brała może udział w The Hour of Joy? I ja mówię, nie brała w The Hour of Joy. Dlaczego? Możliwe, że zamknięcie Poppy nastąpiło pod koniec The Hour of Joy. Jak wiemy, prototyp pojawił się za Poppy w jej pokoju, co mogłoby spowodować, że kiedy prototyp szedł do Poppy, po drodze zabijał pracowników, aż w końcu dotarł do Poppy i po prostu ją zamknął, tak? Użył gasu Catnapa i ją zamknęli. To może byłoby to właśnie, że oni na nią czekali i zapędzili ją w kozi róg Poppy, a prototyp po prostu zamknął ją i tyle. I ona nie miała do czynienia z The Hour of Joy, chociaż jak ona by miała zabijać? Ona jest malutka, oczywiście mogłaby skoczyć na twarz i... Dość. Chociaż też to jest dziwne, że ona jest taka spokojna i miła dla pracowników, mimo że pracownicy też na niej eksperymentowali, to dość brutalnie i ona, hej, ja nie jestem na was zła? To też takie dziwne, nie? Ona musiała też coś zrobić, ale jak dla mnie Poppy nie brała udziału w The Hour of Joy w ogóle. A teraz zatrzymajmy się na chwilę i pomyślmy sobie, czy to Poppy wezwała gracza. Tego naszego gracza, kim my jesteśmy, no to jest Stewart albo Rich. Kto nas tu wezwał? Kto do nas napisał i wiedział, gdzie mieszkamy w ogóle? To jest dziwne. Mam dwa typy, kto mógł nam wysłać wiadomość do gracza. Po pierwsze jest to prototyp, mógł mieć listę pracowników, którzy mogli być lub nie być, który miał na przykład ich dane, bo na przykład jak podpisujecie umowę z jakąś firmą, to musicie podać swoje dane, gdzie mieszkacie i w ogóle. Prototyp mógł wejść w takie informacje, wiedząc na przykład, gdzie jest brakująca osoba i napisał list i po prostu nas wezwał, pisząc, że pracownicy zniknęli, ale dalej tu są i znajdź Mac. Tylko i tutaj spora sprzeczność.
Dlaczego prototyp miałby pisać, żeby znaleźć Mac i Poppy ją uwolnić, skoro sam ją tam wtrzasnął? To w ogóle nie ma sensu. Dlatego wydaje mi się drugą opcją i jest to Ollie Sawyer. Ollie, na przykład bierzmy sobie pod uwagę, że Ollie to faktycznie jest jakaś nieznana nam osoba, której na przykład nie znamy, a ja na przykład mówię Sawyer, który przeżył The Hour of Joy, tak jak mówiłem, i wie, który ominął godzinę radości, był to prawdopodobnie Rich Stewart i on nas po prostu wezwał. Tylko jest jeden problem, jak oni to wysłali? Bo patrzcie, no jak oni to wysłali? No bo poczta nie przyjechała i wzięła list i pojechała, bo tak to by mogli wezwać pomoc. Chyba że Sawyer wysłał jakąś zabawkę. Też właśnie nie wiem, też to jest takie właśnie sprzeczne. Właśnie jak to zostało wysłane? Ktoś, jakaś zabawka wysłała? Nie wiem, to jest skomplikowane już, bo na pewno to nie jest prototyp, bo na przykład jak jest radio, które mówi nam wiadomość w śnie, którym zaraził nas gaz. I find your presence intrusive. After all this time you return. You come in here and you kill and murder. You pillage and destroy. Your presence was demanded 10 years ago and you didn't show up. 8/8/1995. You were supposed to be here. Why weren't you here? You missed the event. You missed the meeting. You missed the party. Mówi nam radio, że nie powinniśmy tutaj być, ominęliśmy ważne spotkanie, przychodzimy tu, mordujemy, niszczymy i psujemy wszystko i nas tu nie powinno być. To jest prototyp, to mówi, czyli prototyp nie mógł wezwać gracza, bo to by się sprzeczało ze wszystkim. Najpierw więzia Poppy, a potem mówi znajdź Poppy i przyjdź tutaj, a potem mówi w radiu, że nie powinno nas tu być i że wszystko niszczymy. Mi się wydaje, że robi to Sawyer czy też Ollie i po prostu wysłali nam ten list, żebyśmy tu przyszli, znaleźli Poppy, czyli jego przyjaciółkę i po prostu ją uratowali, a ona wtedy nas zaprowadzi w dół całej placówki Playtime Co. Jeżeli chodzi o to, czy Poppy jest zła, jest tutaj bardzo dużo argumentów, które mówią, że tak, ona może być zła, ona może być głównym antagonistą, ale jest i też przeciw, na przykład, że wykorzystuje nas w jakiś sposób, ale może być to w dobry sposób. Może mówić, że nie może nas wypuścić, że manipuluje nami, jest często arogancka, ale w głębi duszy może prowadzą nią dobre intencje i generalnie nie jest ona nikim złym. Oczywiście na koniec gry może się okazać, że ona nas wykorzystała tylko po to, żeby uwolnić siebie i innych i my jesteśmy nikim dla niej, albo może nas też zdradzić na przykład za niedługo w jakiejś części, że na przykład będzie blisko celu i nas po prostu zostawi. Może być tak. Dla mnie to postać jest neutralna, często kłamie, często manipuluje i jest arogancką osobą, więc generalnie ona często manipuluje, często kłamie, może nas ratować przed potworami, ale to tylko po to, żebyśmy zeszli jak najniżej i zrobili zemstę za nią. Jak dla mnie to tyle w tym filmie. Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jak macie własne teorie co do Poppy lub inne teorie, napisz w komentarzu, a ja chętnie je zobaczę. Do następnych odcinków, żegnam się z wami bardzo serdecznie, cześć!